No tak, byliśmy. No i co tam widzieliście? No różne roślinki, kwiatki. Tak. I podobało wam się to? Podobało. W związku z tym ja marksizmu, monokultury nie będę nauczał, tylko różne rzeczy. Tak jest. Ja chciałam, żeby Julian powiedział, to w nawiązaniu do tej sytuacji, żeby, że tak powiem, zamknąć to kompletne rozumienie, że tutaj nie ma żadnego przypadku, tylko celowa polityka. O naszym doświadczeniu i spotkaniu w Komisji do Spraw Rolnictwa w Europejskim, nie Parlamencie, tylko w Unii Europejskiej. Jeszcze nim weszliśmy do Unii Europejskiej, w 2001 roku pan minister Plewa, który był odpowiedzialny za negocjacje i warunki przystąpienia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej, spotkaliśmy się z nim wcześniej i on tak dzisiaj pamiętam tę rozmowę, mówi, no ja też bym chciał, żeby tego Julian zaczął mówić o tym, że jak polskie rolnictwo weźmie te same warunki jak w ich kraju, no to te małe gospodarstwa zostaną zniszczone, że tu trzeba innej polityki. No pan Plewa powiedział, no ja bym też chciał, żeby nie były zniszczone, bo widzę ten potencjał i tak dalej, ale oni mnie tam nie słuchają. Tak to było. Ja mówię, no i on mówi tak, no to ja wam załatwię spotkanie z tą komisją, która ustala warunki, a wy spróbujcie ich przekonać. No i rzeczywiście, my z bajki nie wiadomo jakiej, nagle wylądowaliśmy przed tą komisją, która specjalnie dla nas zwołała to spotkanie. No i dalej to Julian opowie. Okay. Well, this was an amazing experience actually. There were maybe 10 people Tylko in ktoś this room. musi tłumaczyć dla tych, co nie rozumieją. And you want to translate? Tak. To było wspaniałe doświadczenie w tej sali. Niesamowite raczej bym powiedział. And this is a committee responsible for negotiating Poland's entry into the European Union for agriculture and the environment. To był komitet odpowiedzialny za akcesję Polski do Unii Europejskiej. Agriculture and environment. Rolnictwa. Yeah. So there wasn't a single Pole on this committee. It was all foreign people, no Polish Nie było people. żadnego Polaka w tym gronie, sami obcokrajowcy. And I said, I have noticed in my country, in England, that since we joined the European Union, the number of people in farming have fallen very rapidly. Pan Julian wtedy powiedział, że zauważył, jakie doświadczenia po przystąpieniu do Unii zaobserwował w Wielkiej Brytanii, że procent rolników dramatycznie spadł. And I said, if you take the same policy into Poland, where you have 2 million small farms and 19% unemployment, this will be a disaster. I wtedy powiedział, że jeżeli wy Polacy macie 22 million small farmers. 22 miliony małych gospodarstw rolnych i 19% bezrobocia, to będzie bardzo wielki problem. And this lady who was chairing, the chairwoman of this committee, said, I don't think you understand what the European Union is about. I wtedy pani, która przewodniczyła tej komisji, powiedziała, że pan chyba sobie nie zdaje sprawy, co jest celem Unii Europejskiej. She said, it's about creating parity or a level field between the earning ability of people that work in cities and people that work in the countryside. Że celem Unii jest wypracowanie takiego parytetu. Can you repeat again? About creating the same level of wages, of money for people living and working in the city and people working on farms. Że celem jest wypracowanie takiego samego dochodu dla ludzi mieszkających zarówno na wsi, jak i w mieście. The only way you can do this is by restructuring agriculture. Że to można osiągnąć przez restrukturyzację rolnictwa. And making the small farms into bigger farms. I po prostu zwiększenie areału
gospodarstw z małych do dużych, do wielkich. Making them more competitive in the world market. Sprawienie, że będą konkurencyjne na światowym rynku. And modernizing them into efficient monocultural farms. I zmodernizowanie ich do takich, Modernizing, making them into efficient że large mają farms. być efektywne. Efficient is a very particular word. It's used throughout Anglo-Saxon. It's like very, very efficient. It's German, you know, like efficient. So I said, this is not the solution for peasant farmers, small farmers. To jest rozwiązanie for polskich. It's not the solution for Poland. Czyli to nie jest rozwiązanie dla Polski, pan Mirosław powiedział. And she said, I think you must have to understand that the European Union is not interested in small farms. That's it. I wtedy powiedzieli, że Unia Europejska nie jest zainteresowana Małe gospodarstwa. wspieraniem małych gospodarstw. Not interested. You know. And Why, tell me? Thank you. Dziękuję bardzo. So we came with this information back to Poland, and it was the time when AWS was in power, and I had an interview on Polish television with the Minister of Agriculture. Wtedy przyjechali po tym spotkaniu do Polski i właśnie z tą informacją i pan rozmawiał w tych czasach rządziło w Polsce AWS i pan miał wywiad z Ministerstwem Rolnictwa. And I warned people, look, I can tell you what's going to happen if Poland joins the European Union. I pan wtedy powiedział im, że ja wam wytłumaczę zaraz, co się stanie, jak Polska przystąpi do Unii Europejskiej. Yeah, you're going to lose all of your culture of farming. Yeah. Stracicie swoją kulturę rolnictwa w Polsce. It's going to go because they are not interested in small farms. To po prostu odejdzie, bo oni nie są zainteresowani utrzymywaniem małych gospodarstw. You have to understand the mentality of the European Union. The European Commission is an unelected body of technocrats. Unelected. Musicie zrozumieć specyfikę tego ciała, że oni są po prostu technokratami. Not interested in people. Niezainteresowanymi ludźmi. Money, power, prestige. Pieniądze, władza, prestiż. I zniszczenie ludzi. No not people, nie ludzie. Ludzie dla nich to jest... Siła robocza. Tak, siła robocza. A ja mam pytanie. Nie podmiot. Skąd pochodzi żywność typu organic i free range, która jest w każdym supermarkecie czy markecie w Anglii? Czy to jest rodzima produkcja, czy sprowadzana z zagranicy? Bo jeśli są konsumenci tej żywności organicznej, to w takim razie czy Anglicy sami ją produkują, czy pochodzi to gdzieś z zewnątrz, powiedzmy od nas, bo jeśli my możemy produkować na potrzeby Anglii, no to jest to jakiś dowód na to, że to nie jest idea absurdalna. Okay, I think I understood. He said, what is the situation with organic food in supermarkets? Where do the food come from? Where's it come from? Either The organic from food. British farmers or from... Okay, it's a good question, dobre pytanie. It's basically coming from all around the world. To jest dobre pytanie, bo żywność organiczna pochodzi z całego świata. It has more food kilometers than conventional food. Że pokonuje więcej kilometrów niż konwencjonalna żywność. Tak. Ziemniaki tam są dobre te ziemniaki. Cebula. You see, the supermarket is the symbol of this power structure because it's the global. It is the symbol of globalization, and everything has to be wherever it's cheapest. That's how they make money. They buy very cheap, make it look very nice, and then put a price on it, and everybody falls for this.
Czyli to wygląda tak, że na szczycie tej struktury stoją właśnie supermarkety, które są taką emanacją globalizacji na świecie i że robią po prostu tani produkt, opakowują go w ładny sposób i wtedy nalepiają cenę. They insist that the farmers who they buy from pay the minimum possible wage to their workers. I wtedy nalegają na rolników, aby zaakceptowali taką najniższą możliwą cenę za ich produkty. Usually virtually slave labor, you know, almost like slave. Czyli to jest takie niewolnictwo. And they only buy from very large farmers or large estates, you know, like in Africa, huge, thousands and thousands of hectares. They buy from those people only. They never buy from small farmers. They can't actually. It doesn't fit the system. Czyli supermarkety kupują tylko od dużych rolników, a właściwie od latyfundiów w znacznej mierze, bo tak jest ten system skonstruowany, że nie kupują w zasadzie od małych rolników. And they structure their marketing in a completely centralized system. Everything has to go to a central packing station. So let's say there was a farmer in Małopolska who was quite big, let's say 500 hectare, producing ziemniaki. He wants to sell this to Tesco. What happens? It has to go to, say, Warsaw. And then it's washed, packed, and then it comes back to Krakow, okay, to be sold. And this is what happens all around the world. This is how majority of energy is being used on this planet. Czyli na takim prostym przykładzie, że jeżeli jest jakiś farmer w Małopolsce, który produkuje na przykład ziemniaki, no to na przykład jeżeli chce je sprzedać do Tesco, to Tesco ma taką jedną lokalizację, w której dokonuje takiego przepakowania, więc te ziemniaki jadą najpierw do Warszawy, do tego centrum, są tam myte, pakowane, dopiero wtedy wracają do tej Małopolski, do konsumentów. Ale tak, jak przeciwstawić się w ogóle istniejącym supermarketom, które w Anglii, bo ja byłem w takim miasteczku Edenbridge, które miało powiedzmy 20 000 mieszkańców. I tam były 2 albo 3 supermarkety i jeden sklep prowadzony przez Hindusa, taki malutki. Tam było drożej oczywiście, ale to był malutki sklep o ubogim asortymencie. W Polsce, no, ja pochodzę z gminy Busko-Zdrój, która jest miasteczkiem 20-tysięcznym i na wsi mieszka powiedzmy drugie tyle, czyli społeczność o populacji 40 000 osób. W tej chwili są 4 supermarkety, 2 Biedronki, Kaufland i Lidl. I małych sklepików, nie wiem, jest może 2 albo 3. Są jeszcze jakieś lokalne takie, no przetwarza się jakoś pomimo tych trudności tą żywność. Są dobre, naturalne produkty w tych malutkich sklepikach, ale to są takie relikty, które zostały. Teraz jak się przeciwstawić? Czy jest możliwość stworzenia koalicji z farmerami angielskimi, z tym 1%? I powiedzmy z Rumunami, czy Węgrami, czy pan Julian widzi taką możliwość, żebyśmy stworzyli jakieś lobby? Europejskie. Tak, europejskie i na forum Parlamentu Europejskiego, żeby ktoś nas reprezentował. Ale bez power, I can't think of Nie ma Bez siły. bez siły, ja? Europejski Parlament jest bez siły. Commission jest siły, ja? You know, that is why in Poland the leaders of the main farming union, Solidarity and others, go to Kopa-Kodzica, right, in order to try and have a voice on the European stage. But Kopa-Kodzica is also a corporation. It's only interested in large-scale agriculture. It's very much pro-GMO, and it wants this new trade deal with America called TTIP, which will mean that we have no protection against American produce at all. So Polish government is supporting their leaders going and sitting with these people at Kopa-Kodzica
and discussing how to make it possible that Poland can open its doors and be flooded with these filthy chickens from